Na poprzednim filmie omówiliśmy funkcję wyszukaj pionowo z dopasowaniem dokładnym. Spróbujmy teraz zobaczyć, jak działa dopasowanie przybliżone i kiedy możemy je stosować. Nasza tabelka zawiera listę klientów oraz kwoty zakupów, jakie zrobili. Kwoty są oczywiście abstrakcyjne w dzisiejszych czasach, natomiast na tak małych kwotach będzie łatwiej omówić działanie funkcji. Klientom chcemy dać rabaty zgodnie z tabelką po prawej stronie, z której możemy odczytać, że jeśli klient zrobi zakupy za kwotę do 5 zł, czyli z przedziału od 0 do 4,99, nie otrzymuje rabatu w ogóle, stąd 0%. Dlaczego górna granica tego progu to 4,99? Dlatego, że jest to najwyższa możliwa kwota przed osiągnięciem kolejnego progu, czyli 5 zł. Dopiero zakupy za kwotę 5 zł i więcej, a dokładnie z przedziału 5 zł 9,99, dają rabat w wysokości 5%. Ostatnim progiem jest 10 zł i wówczas klient otrzymuje rabat w wysokości 10%. Spróbujmy zatem napisać formułę, która wyliczy rabaty poszczególnym klientom. Ustawiamy się w komórce D5, równa się i zaczynamy pisać nazwę funkcji, czyli wyszukaj pionowo. Nie muszę wpisywać pełnej nazwy, wystarczy tylko początek, wówczas wyświetli się suggester z informacją o funkcjach, które rozpoczynają się wpisanymi literkami. Ustawiam się na funkcji wyszukaj pionowo, naciskam tabulator, wówczas Excel uzupełni nazwę funkcji oraz otworzy lewy nawias, umożliwiając wprowadzenie argumentu. Wprowadzimy argumenty, wykorzystując kreator funkcji. Najeżdżam na przycisk FX, naciskam i dostaję okienko z argumentami funkcji. Funkcja składa się z 4 argumentów. Dokładny opis tych argumentów był w filmie dotyczącym funkcji wyszukaj pionowo z dopasowaniem dokładnym. Pierwszy argument szuka na wartość. W naszym przypadku jest to 4 zł. Tabela tablica, czyli tabelka, w której będziemy szukali tej wartości. W naszym przypadku to ta tabelka. Blokujemy argument tabela tablica, ponieważ będziemy kopiowali tą formułę do dołu. Następnie numer indeksu kolumny. Szukamy w tej kolumnie, ale wartości chcemy zwrócić z tej, czyli po wyszukaniu wartości chcemy przesunąć się do kolumny drugiej. Kolumny są numerowane od 1, także w naszym przypadku wartość, którą chcemy zwrócić, pochodzi z drugiej kolumny, wpisuję 2. I ostatni argument, przeszukiwany zakres. Wartość domyślna to pozostawienie tego pola pustego lub wpisanie jedynki bądź słowa prawda. Oczywiście najprościej jest nie wpisywać nic i tak też zrobimy. Naciskamy OK i funkcja zwróciła nam wartość 0%. Skopiujmy ją do dołu. Najeżdżam w prawy dolny róg uchwytu kopiowania. Można to przeciągnąć bądź kliknąć 2 razy szybko. No i sprawdźmy, jak wyglądają wyniki. 4 zł to pierwsza wartość, która należy do klienta Kowalski. Zwróćmy uwagę, że 4 zł faktycznie w naszym argumencie w tabeli tablicy nie występuje w ogóle. Gdybyśmy użyli dopasowania dokładnego, wówczas funkcja zwróciłaby błąd ND, czyli niedostępne dane. W jaki sposób Excel dopasowuje odpowiedni rabat w przypadku dopasowania przybliżonego? Sprawdźmy na przykładzie pierwszego rozpatrywanego klienta, czyli pana Kowalskiego. 4 zł przekroczyło 0 zł, ale nie przekroczyło 5 zł, stąd przypisywany jest rabat w wysokości 0%. 7 zł otrzymał klient rabat w wysokości 5%. Dlaczego? Przekroczyliśmy 5 zł, ale nie przekroczyliśmy 10, czyli przypisywane jest 5%. No i 2 ostatnich klientów, którzy przekroczyli ostatni próg, czyli klient o nazwisku Pilc zrobił zakupy za 10 zł, czyli już zostaje do niego przypisany rabat w wysokości 10% oraz klient Zielińska, który ma zakupy w wysokości 15 zł, przekroczyliśmy 10 zł, nie mamy tutaj górnego progu, czyli wszystkie wartości powyżej 10 zł będą automatycznie miały przypisany rabat w wysokości 10%. Dlaczego w tym przypadku zastosowałem dopasowanie przybliżone, a nie dopasowanie dokładne? Ja zmodyfikuję tą funkcję w taki sposób, że zastosuję dopasowanie dokładne, czyli w argumencie przeszukiwany zakres wpiszę 0, co będzie oznaczało dopasowanie dokładne. Naciskam OK, kopiuję formułę do końca. Zwróćmy uwagę, że przy dopasowaniu dokładnym klient musi mieć dokładnie zakupy występujące w pierwszej kolumnie. Dlatego wartości zostały przypisane tylko klientom, którzy uzyskali 5 zł oraz 10 zł. Wszystkie wartości pośrednie Excel potraktował, że nie zostały znalezione w naszej pierwszej kolumnie, więc traktujemy je jako dane niedostępne. Można by wszędzie stosować dopasowanie dokładne, natomiast z czym to się wiąże? Żeby osiągnąć podobny efekt z wykorzystaniem dopasowania dokładnego,
musielibyśmy przygotować taką tabelkę. Należałoby mieć pewność, że wszystkie możliwe do uzyskania kwoty będą w naszej tabeli. Ja może pokażę, zmieniając argument tabela, tablica na tą nową tabelkę. Również ją zablokujemy. Naciskam OK. Kopiuję do dołu i zobaczmy, wszystko działa. Tylko czy jest to rozwiązanie wydajne? No raczej nie. Tutaj zrobiliśmy tylko 3 wpisy i funkcja działała. Tutaj musieliśmy tych wpisów zrobić praktycznie dla każdego kroku. Kończąc omawianie funkcji wyszukaj pionowo, należałoby zastanowić się, kiedy w takim razie stosować dopasowanie przybliżone, a kiedy dopasowanie dokładne. Na kolejnym arkuszu przedstawiłem po 2 przykłady stosowania dopasowania przybliżonego oraz dokładnego. W przypadku, gdy chcesz znaleźć tylko te wartości, które dokładnie odpowiadają kryterium, powinieneś wybrać opcję dopasowania dokładnego. Na przykład, jeśli chcesz znaleźć wartość Kowalski w kolumnie handlowiec, podczas gdy nie chcesz znaleźć nazwiska Kowalska, bo to inna osoba. Innym przykładem może być szukanie numeru faktury, gdzie również zależy Ci na znalezieniu dokładnie tej jedynej faktury, a nie faktury, która ma podobny numer. Arkusz pokazuje dokładnie, jak zachowuje się funkcja wyszukaj pionowo przy dopasowaniu dokładnym i nieznalezieniu odpowiednika w tabeli tablicy. Mamy tutaj listę handlowców oraz tabelkę, gdzie dane nazwisko przypisane jest do województwa. Jeżeli będziemy szukali nazwiska Kowalski i zostanie odnalezione, zwrócone zostanie województwo łódzkie. Jeśli natomiast funkcja będzie szukała nazwiska Kowalska, którego nie znajdzie w tabeli tablicy, to zwróci błąd ND, czyli niedostępne dane. Innym przykładem może być szukanie numeru faktury, gdzie również zależy Ci na znalezieniu dokładnie tej jedynej faktury, a nie faktury, która ma podobny numer. Faktura o numerze z końcówką 23/040 znajduje się na liście i zostaje zwrócona jej wartość. Jeśli natomiast spróbuję wpisać fakturę, której nie ma na tej liście, otrzymamy błąd, przy czym ja ten błąd wygłuszyłem za pomocą funkcji jeżeli błąd. Jest to ciekawa alternatywa, która umożliwia ładny komunikat o tym, że czegoś nie znaleziono, niż błąd ND. Jest to jednak zagadnienie na zupełnie inny film. Wróćmy do wartości, która znajduje się na liście. Sprawa wygląda inaczej, jeśli szukasz danej, która zawiera się między jakimiś widełkami. Wówczas dopasowanie przybliżone może okazać się rozwiązaniem zdecydowanie wydajniejszym. Ciekawym przykładem będą właśnie rabaty, które omówiliśmy w filmie. Wiele kwot daje jeden rabat i zmiana rabatu jest dopiero po przekroczeniu pewnego progu. 4 zł w tym progu, 1 zł w tym progu, 5 zł w tym progu. Podobna sytuacja może wystąpić, gdy chcesz określić kwartał na podstawie daty. Dat w danym roku może być 365 lub 366 dla roku przestępnego, a kwartały są tylko 4. Wystarczy wyznaczyć progi i każda data zostanie przypisana do kwartału. To są nasze progi, to są daty. Funkcja wyszukaj pionowo szuka tej daty w tabeli tablicy, a następnie zwraca odpowiedni kwartał. Jeżeli data nie występuje bezpośrednio, to wówczas jest określona przynależność do danego kwartału. Weźmy dla przykładu 21 luty 2023. Jest to data, która jest większa od tego progu, a mniejsza od tego, czyli zwracany jest pierwszy kwartał.